W ostatnim czasie pojawiły się nowe wiadomości dotyczące wejścia kolejnego prywatnego przewoźnika pasażerskiego na rynek polski. Chodzi oczywiście o czeskiego RegioJeta, który w drugim tygodniu października otrzymał zezwolenie na korzystanie z infrastruktury kolejowej między Warszawą a granicą w Kunowicach dla pociągu do Ostende, na początku listopada dla pociągu z Przemyśla do Wiednia, a także złożył w czeskim Urzędzie Dostępu do Infrastruktury powiadomienie o zamiarze uruchomienia pociągu z Krakowa do Rijeki i Splitu. Zaś wraz z pojawieniem się przyszłego rocznego rozkładu jazdy na portalu pasażera potwierdziła się informacja, iż od grudnia tego roku rusza połączenie z Przemyśla do Pragi. Ponownie podniosła się dyskusja na temat tego, jak rzekomo Urząd Transportu Kolejowego i PKP Polskie Linie Kolejowe mają blokować wejście prywatnych przewoźników na rynek pasażerski w Polsce, zapewniając tym samym utrzymanie monopolu PKP Intercity w krajowych przewozach pasażerskich. Dobrze usłyszeliście, że rzekomo, ponieważ teoria o wielkim spisku UTK PLK skierowanym przeciwko prywaciarzom jest zwyczajną półlegendą, półprawdą, półnieprawdą. Zacznijmy jednak od podstaw. Jeżeli oglądaliście drugą część 20 lat cięć, to wiecie, że za finansowanie i organizację przewozów pasażerskich w regionach są odpowiedzialne województwa. Na poziomie międzywojewódzkim, czyli w przewozach dalekobieżnych, za finansowanie i organizację jest odpowiedzialny, jak to określają ustawy, minister właściwy do spraw transportu. Obecnie jest to minister infrastruktury, a w przeszłości minister infrastruktury i budownictwa. Daną drogę, jaką obierze dany organizator, czyli przetarg lub bezpośrednia umowa z wybranym przewoźnikiem, określa plan transportowy, opracowywany przez dany organ. To wszystko zamyka się w terminie przewozów użyteczności publicznej, w skrócie nazywanych dotowanymi, i jest jedną możliwością prowadzenia przewozów. Jeżeli dany przewoźnik nie posiada umowy, gdyż na przykład jest przewoźnikiem prywatnym lub Polregio i chce uruchomić pociąg na własne ryzyko finansowe, to ma jeszcze jedną możliwość prowadzenia przewozów: otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej. Co musi zrobić przewoźnik, aby otrzymać od UTK decyzję przyznającą otwarty dostęp? No załóżmy, że jest sobie przedsiębiorstwo kolejowe z licencją przewoźnika na przewozy pasażerskie, wszystkimi wymaganymi papierami typu certyfikat bezpieczeństwa i oczywiście dostateczną ilością taboru. No taki RegioJet lub Leo Express. Z takim zapleczem, minimum 18 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia przewozów, przewoźnik powiadamia prezesa UTK za pomocą specjalnego formularza, że na przykład w okresie od grudnia do grudnia przez 5 lat chce uruchamiać jedną parę pociągów dziennie od poniedziałku do piątku na trasie z Warszawy do Krakowa przez CMK i linię kolejową nr 64 i 8, a przewozy będą obsługiwane 8-członowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Flirt 2, załączając jednocześnie rozkład jazdy z jednym pociągiem do Krakowa rano oraz jednym pociągiem do Warszawy wieczorem, bo dlaczego nie? Po otrzymaniu powiadomienia prezes UTK publikuje jego jawną wersję na stronie urzędu i wszczyna postępowanie w celu przyznania otwartego dostępu i powiadamia wszystkie zainteresowane podmioty inne niż wnioskodawca, czyli zarządcy infrastruktury, organizatorów przewozów i przewoźników działających na podstawie umów, a w przypadku przewozów międzynarodowych także zagraniczne odpowiedniki UTK, że pojawił się taki wniosek i jeżeli dany podmiot spełnia wymogi, to może wyrazić swoje stanowisko i złożyć wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, czyli tego, czy uruchomienie pociągu nie wpłynie zbyt negatywnie na pociągi dotowane. Jeżeli taki wniosek nie wpłynie lub badanie równowagi nie wykaże zagrożenia dla przychodów z całej umowy rocznej, to prezes przyznaje przewoźnikowi otwarty dostęp. W tym miejscu trzeba wspomnieć o fakcie, że sformułowanie przepisu, jak napisano w uzasadnieniu ustawy z 19 sierpnia 2011, z reguły dopuszcza wolny dostęp, pozostawiając prezesowi UTK możliwość odmowy. Nie jest więc prawdą, że prezes odrzuca wszystkie wnioski jak leci, jeżeli tylko pojawi się chociaż jedna przesłanka przeciwko uruchomieniu połączenia. Za wcześnie jednak na świętowanie chowajcie te korki od szampana, bo pociągi, mimo że zezwolenie od UTK mają, to jeszcze jechać nie mogą, bo przewoźnik nie dogadał się z zarządcą infrastruktury w sprawie przydzielenia lub wykorzystania zdolności przepustowej. Dopiero gdy taka umowa zostanie podpisana, pociągi teoretycznie mogą wyruszyć na swoją trasę, wolny rynek może świętować kolejne zwycięstwo, a narodowy przewoźnik może zacząć bać się o swoją dominację.
Pora zatem na mały rys historyczny. Obecnie w Polsce wyróżnić można 3 pasażerskich przewoźników prywatnych. Najstarszym, obecnym na krajowym rynku, jest powstałe w 2010 roku SKPL Cargo, wywodzące się ze Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu, utworzonego w 2001, które było operatorem na kilku kolejach wąskotorowych w kraju po wyłączeniu tychże spod kurateli PKP. SKPL obecnie uruchamia pociągi na Pleszewskiej Kolei Lokalnej, Kaliskiej Kolei Dojazdowej oraz w okresie wakacyjnym w Bieszczadach. A do tego dzierżawi PKP Intercity spalinowe zespoły trakcyjne dla obsługi połączeń w Bieszczady i w przyszłości na magistrali podsudeckiej. Drugim prywatnym graczem jest czeski Leo Express, powstały w 2010 roku. Początkowo obsługujący połączenia w Republice Czeskiej i na Słowacji. Od 2018 uruchamia połączenia z Krakowa do Pragi i z Wrocławia do Pragi, właśnie na podstawie otwartego dostępu. Ostatnią prywatną firmą jest czeski RegioJet, powstały w 2009 roku jako część Student Agency. Od 2011 roku żółte pociągi firmy kursują w Czechach i na Słowacji, a w ostatnich latach zaczęły docierać do Austrii, Chorwacji i na Węgry. Pora na weryfikację tego, czy rzeczywiście jest tak źle, jak głoszą legendy. Dodać należy, że przewozy w ramach otwartego dostępu mają być jedynie uzupełnieniem oferty przewozów dotowanych, jak określono w planie transportowym Ministerstwa Infrastruktury do 2030 roku. Po zapoznaniu się z ponad 20 dotychczas wydanymi przez prezesa UTK decyzjami o otwartym dostępie, wynika, że odmówiono go tylko w 4 przypadkach. Wszystkie dotyczyły wniosków Arrivy RP i we wszystkich postępowaniach wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej złożył nie tylko ówczesny minister infrastruktury i budownictwa, ale również co najmniej jeden urząd marszałkowski. A jeżeli nie złożył, to zgłosił uzasadnione, według prezesa UTK, uwagi co do wniosku, dotyczące chociażby przepustowości linii kolejowych. Na pozostałych trasach, na które Arriva zgody otrzymała, połączeń nie uruchomiono. Pozostałe wnioski złożone przez RJ i Leo Express, oprócz 2, które zostały przez spółki wycofane, zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2 przypadkach połączenia funkcjonowały przed pandemią lub funkcjonują do dziś, a w jednym są w trakcie uruchamiania z terminem startowym wyznaczonym na grudzień. Oznacza to również, że PLK nie robiła żadnych problemów przy umowach o przydzielenie lub wykorzystanie zdolności przepustowej. Gdyby bowiem tak było, to każdy przewoźnik ma w zanadrzu plan B, który dostaje na mocy ustawy o transporcie kolejowym. Może wystąpić do prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie przydzielenia lub wykorzystania zdolności przepustowej. Ponieważ wszystkie decyzje prezesa UTK są publikowane w jego dzienniku urzędowym, można zauważyć, że dotychczas wydano tylko po jednej decyzji w każdej sprawie i żadna nie dotyczyła polskich linii kolejowych oraz pasażerskiego przewoźnika prywatnego. Trzeba również zauważyć, że poza Arrivą, Leo Expressem i RegioJetem żaden podmiot prywatny, na przykład SKPL Cargo, nie złożył jakiegokolwiek powiadomienia o planowanych przewozach komercyjnych. Legenda o UTK i PLK, działających przeciwko prywaciarzom niczym Duriel w komnacie Talrasza, jest więc tak sensowna, jak założenie plantacji betonu. A moja mamusia mnie przed nim ostrzegała. Inną sprawą jest kwestia badania równowagi ekonomicznej, co dotyczy już każdego wniosku o przyznanie otwartego dostępu. Jak zapewne się domyślacie, głównym zainteresowanym w sprawie przeprowadzenia badania zawsze będzie PKP Intercity, ponieważ ma podpisaną umowę na przewozy krajowe i międzynarodowe z Ministerstwem Infrastruktury. Takie samo prawo zresztą miałby każdy inny przewoźnik na miejscu PiC-u. Jednakże wyniki badań, a niekiedy nawet i uzasadnienia wniosków o ich przeprowadzenie, są co najmniej ciekawe, a ich ocenę utrudnia fakt, że Intercity utajnia zdecydowaną większość informacji dotyczących przychodów umowy z ministerstwem, tłumacząc się tajemnicą przedsiębiorstwa. I tak, gdy Koleje Mazowieckie złożyły wniosek o przyznanie otwartego dostępu dla jednej pary pociągów w soboty, niedzielę i święta, w wakacje na trasie z Warszawy do Gdyni i z powrotem, PKP Intercity złożyło wniosek o zbadanie równowagi ekonomicznej. Z obliczeń podanych w uzasadnieniu wynika, że przychód z umowy na rok 2020 zmniejszy się o 0,03%. Analiza przeprowadzona przez prezesa UTK potwierdziła obliczenia PKP IC, stwierdzając równocześnie, że nie nastąpi inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy rocznej.
Z kolei, gdy Polregio złożyło wniosek o jeden pociąg w sobotę i jeden w niedzielę, w wakacje, na trasie z Wrocławia do Świnoujścia przez Nadodrzankę, obsługiwany N57 lub ED72, narodowy przewoźnik również złożył wniosek o badanie równowagi ekonomicznej, tym razem podając w uzasadnieniu, że jeżeli Polregio dostanie otwarty dostęp, to zmniejszenie przychodów z umowy krajowej wyniesie 0,01%. I tyleż samo z umowy międzynarodowej. W obu przypadkach przewoźnik napisał również, że konkurencja może mieć wpływ na obniżenie cen biletów za przejazd oraz na wprowadzenie większej liczby promocji, co jednak w przypadku elastyczności cenowej może spowodować obniżenie przychodów dla pociągów objętych zadaniem i będzie się wiązało z koniecznością pokrycia zaistniałego deficytu, oraz że następstwem uruchomienia nowej usługi przez Polregio może być przejście części pasażerów dotychczas korzystających z połączeń realizowanych w oparciu o obowiązującą umowę roczną na rzecz obsługi komercyjnej. Nie no, bądźmy realistyczni. Mając do wyboru zmodernizowanego kibla Polregio i skład wagonowy Intercity na jednej trasie, to spora część osób chyba wybierze pociąg PKP Intercity. Wisienką na torcie pozostaje sprawa wniosku Leo Express o przyznanie otwartego dostępu dla 4 par pociągów dziennie. Od poniedziałku do niedzieli na trasie z Pragi do Terespola przez Katowice i Warszawę. Osoby wiedzące o co chodzi już niech szykują popcorn. Wiadoma firma ponownie złożyła wiadomy wniosek, podpierając się umową podpisaną w 2011 roku. Jednakże obliczenia do badania mogły być zrealizowane jedynie w odniesieniu do okresu od 11 do 31 grudnia 2019, ponieważ ówcześnie PKP IC nie posiadało umowy z ministerstwem na pozostałe lata wskazane we wniosku Leo. Obliczenia prezesa UTK wykazały, że obniżenie przychodu PKP IC na tej trasie w wymienionym okresie dla przewozów międzywojewódzkich wyniosłoby nieco ponad 0,01%, przy 200, jeżeli pociągi ELE kursowałyby przez cały rok 2019, oraz około 0,01 w przewozach międzynarodowych przy blisko 0,3 dla całego roku 2019. Co zatem jest nie tak w pismach PKP Intercity? No cóż, ich dalsze tłumaczenia. W ocenie PKP Intercity negatywnie należy ocenić tzw. strategię cherry picking, polegającą na wybieraniu przez aplikantów legitymujących się uprawnieniem do uruchamiania połączeń w ramach otwartego dostępu jedynie najlepszych, to jest najbardziej rentownych, odcinków tras, dni, kiedy jest największe zainteresowanie podróżami, zamiast zapewniania pasażerom regularnej usługi przewozu. PKP Intercity ponadto zauważyła, że uruchomienie nowego połączenia przez Leo Express Global wiązać się może z reakcją przedsiębiorstwa polegającą na wprowadzeniu obniżek cen biletów na przejazd oraz wprowadzenie większej liczby promocji w celu zatrzymania pasażera przy swoich usługach. Zdaniem PKP Intercity pojawienie się nowej usługi Leo Express Global może również spowodować konieczność zestawiania zagrożonych pociągów nowym i zmodernizowanym taborem, co spowoduje, że wskazany tabor będzie musiał zostać przekierowany z innych rejonów Polski. Pojawienie się konkurencji w postaci Leo Express Global może skutkować koniecznością zwiększenia nakładów na inwestycje i modernizację dotychczas użytkowanego przez PKP Intercity taboru. PKP Intercity zauważyło również, że nowa usługa przewozu osób Leo Express Global może negatywnie odbić się na wynikach generowanych przez pociągi komercyjne uruchamiane przez PKP Intercity. Na zakończenie całego materiału wypada przedstawić sytuację obecną. To jest na początku listopada 2021 roku. UTK rozpatruje 3 wnioski RegioJetu o przyznanie otwartego dostępu na trasach krajowych. To jest z Warszawy do Wrocławia, z Warszawy do Krakowa oraz z Krakowa do Gdyni. Oraz 5 wniosków tego samego przewoźnika na otwarty dostęp na trasach międzynarodowych. To jest z Warszawy do Wiednia, Brenner i Pragi, z Krakowa do Rijeki i Splitu oraz z Gdyni do Pragi. UTK w dalszym ciągu proceduje wniosek Leo Expressu o połączenia w relacji Kraków-Warszawa. Co zatem czeka nas w przyszłości, skoro przewozy kolejowe na własne ryzyko mają być jedynie uzupełnieniem oferty Ministerstwa Infrastruktury? Kiedy zobaczymy więcej pociągów pasażerskich uruchamianych przez przewoźników prywatnych w ogóle?
Otóż za 2 lata, to jest 24 grudnia 2023 roku, wygasają punkty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007, które dopuszczają możliwość bezpośredniego udzielania zamówień w zakresie transportu kolejowego. W ten sposób PKP Intercity nie będzie już przewoźnikiem na co najmniej części tras dotowanych, ale tylko jeżeli nie wygra przetargu zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, do czego jednak dojdzie dopiero w okolicy 2030 roku ze względu na już obowiązującą umowę PKP IC z ministerstwem. To samo czeka również większość województw, które korzystają z usług Polregio, a nie mają własnego przewoźnika, chociaż tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Są natomiast pewne dwie rzeczy. Jeżeli ktoś mówi, że na polskiej kolei naprawdę nie ma na co narzekać, to znaczy, że absolutnie nie wie co mówi. Zaś to, czy faktycznie prywaciarze zbawią polską kolej, tak jak chcą niektórzy, zweryfikuje niewidzialna ręka wolnego rynku. Nie rychliwie, ale sprawiedliwie.